Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Sportage w nowej wersji wyposażenia i w nowym kolorze, czyli Kia Sportage Black Edition w kolorze Ivory Silver Matte. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia Sportage, hybryda, czyli 1.6 turbo, benzyna, 180 koni, do tego silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 239 koni i co najważniejsze 380 Nm momentu obrotowego. AWD, więc mamy tutaj przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 8,1 sekundy. AWD to stały napęd na przód, dołączany napęd na tył, z opcją włączenia trybów terenowych, za chwilę sobie je pokażemy. I nowa wersja wyposażenia w nowym kolorze, czyli Black Edition z dachem panoramicznym w kolorze Ivory Silver Matte. Black Edition to oczywiście głównie pakiet stylistyczny. Cena prezentowanego egzemplarza to 199 600 zł brutto. Ta wyjściowa, bo finalna wiadomo, uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji, a sporo jest opcji rabatowania. Mam tu m.in. na myśli rabat lojalnościowy, niedawno wprowadzony, a w przypadku Kii Sportage to aż kilkanaście procent od ceny cennikowej. Jeśli chodzi o wyposażenie, to mamy tu oczywiście reflektory full LED, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów rowerzystów, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, aktywny tempomat, czujniki parkowania przód-tył, kluczyk zbliżeniowy, elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, felgi aluminiowe 18 cali, dedykowane wersji Black Edition, przyciemniane szyby z tyłu, czarne listwy wokół okien, czarne lusterka, czujnik martwego pola, plus monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania, czarne listwy, no tak zwany dechroming, wszystko tutaj wykończone jest na czarno. No i z tym matowym lakierem pięknie się to komponuje. Zajrzyjmy do środka. Podświetlane klamki i wykończenie wersji Black Edition. Miękko, miękko, miękko. Pełna elektryka, składanie lusterek. Cyfrowe zegary, to są te zegary z opcją zmiany grafiki. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Head-up display, czyli wszystkie najważniejsze informacje w zasięgu wzroku. Otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika. 12V battery reset, czyli reset tego wirtualnego akumulatora, bo w naszej hybrydzie w Sportage'u nie mamy fizycznego akumulatora 12V i to jest dobra informacja. Elektryczny, ręczny i tutaj jest wyłączenie systemów kontroli trakcji. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. Kierownica oczywiście wielofunkcyjna, skórzana, podgrzewana, aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, tryby jazdy, tryby terenowe i zestaw głośno mówiący. Indukcyjna ładowarka, selektor zmiany biegów shift by wire, nastrojowe oświetlenie, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, dwa uchwyty na kubek. Podłokietnik, gniazdo 12V, podłokietnik miękki, długi, szeroki, więc nie musi być przesuwany. I tapicerka wersji Black Edition, tapicerka skórzana, fotel podgrzewany, elektrycznie regulowany i mamy tu duży zakres regulacji i regulacja podparcia odcinka lędźwiowego. Więc myślę, że każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję dla siebie. Skóra, chociaż to pewnie jest ekoskóra, i to też, ale tu gdzie siedzimy to najważniejsze jest skóra.
Tutaj też, a tutaj zamrz. Dach panoramiczny. Zajrzyjmy do tyłu. Kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia. Kanapa dzielona 40-20-40. Skrajne siedziska podgrzewane. Na skrajnych siedziskach mamy również Isofix. A na środku podłokietnik z 2 uchwytami na kubek. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Nawiew dla pasażerów z tyłu z regulacją temperatury. I tutaj też USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Dach panoramiczny. Dopłata za dach panoramiczny 4000 zł. Dopłata za matowy lakier 7500 zł. To jest oczywiście wliczone już w tą cenę 199 600. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Dwupoziomowa podłoga, pod spodem koło dojazdowe i albo schowek i płaska podłoga po złożeniu siedzeń, albo rezygnujemy ze schowka i możemy sobie trochę powiększyć przestrzeń bagażową. Tu światło cofania i światło przyciągielne. Ochronne nakładki na progi. Tutaj regulacja kąta nachylenia oparcia. I szybki rzut na deskę. Fajnie, nowocześnie, ale mimo wszystko myślę w miarę intuicyjnie. Zostało trochę fizycznych przycisków, to jest dobra informacja, bo włączanie podgrzewanego fotela z poziomu nawigacji to jest dramat. Fotel pasażera elektrycznie regulowany, podgrzewany, wygodny, dobrze wyprofilowany. Tapicerka w wersji Black Edition. W zasadzie to jest tapicerka, którą znamy z Business Line'a. No ale Black Edition ma też mieć swoją własną tapicerkę. Mam nadzieję, niebawem będzie do pokazania. Czyli wariant jasny. Deska miękka, nitka, nastrojowe oświetlenie, schowek i zegary pod jedną taflą szkła. Kia Sportage Black Edition w kolorze Ivory Silver Matte. Rok modelowy 2027, więc mamy kamerę, która patrzy, czy kierowca patrzy na drogę. Europa. Cyfrowe zegary. Można zmienić grafikę. Tutaj mamy ten, że tak powiem, motyw ogólny. Zaproszenie do aktywacji Kia Connect. Setup, układ graficzny i albo ogólny. Można tutaj też styl zmienić. Albo kręgi. Albo zgodnie z stylem jazdy. Head-up display, czyli wszystkie najważniejsze informacje w zasięgu wzroku. Aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, komputer pokładowy. Informacje z asystenta pasa ruchu i z czujnika martwego pola. Statystyki. Temperatura silnika, ciśnienie w oponach, przeniesienie napędu, przepływ energii i aktualna prędkość. Tryby jazdy Eco Sport.
tym przyciskiem i tryby terenowe Snow, Mud, Sand. I on sobie w każdym z tych trybów dostosowuje parametry jazdy tak, żeby ta jazda w tych warunkach była jak najefektywniejsza. Snow obniża ciśnienie w układzie hamulcowym, obniża moment obrotowy tak, żeby jazda w śniegu była płynna. Mud włącza system kontroli zjazdu, Sand wyłącza system kontroli zjazdu i też dostosowuje moment obrotowy. Po lewej stronie zasięg na paliwie. Samochód ledwo z lawety, znaczy nie ledwo, tylko świeżo, dopiero co z lawety zjechał, więc jeszcze chłopaki nie dolali. Prosto do salonu sobie go wstawiłem, żeby nagrać. Po prawej stronie poziom naładowania akumulatora. Przy kierownicy łopatki do sterowania siłą odzysku, siłą rekuperacji. Prawa łopatka włącza nam tryb auto. Teraz. I tutaj możemy sobie zwiększać, zmniejszać siłę odzysku. Oprócz tego on będzie dostosowywał siłę odzysku do sytuacji na drodze lub po prostu manualnie LV1, LV2, LV3. Lewa łopatka zwiększa siłę odzysku, prawa łopatka zmniejsza siłę odzysku. To jest super, naprawdę. Nawigacja z dostępem do internetu, z usługami Kia Connect, bezprzewodowy Android Auto, bezprzewodowy CarPlay, przepływ energii, dwufunkcyjny panel do sterowania multimediami albo klimatyzacją, 3 poziomy automatycznej klimatyzacji, podgrzewanie tylnej szyby, lusterek zewnętrznych, indukcyjna ładowarka, selektor zmiany biegów, czyli parking na środku i przez przekręcenie wybieramy bieg. A wsteczny oczywiście włącza nam kamerę, czujniki i monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania, czyli to są te dwie strzałeczki tutaj. Lusterko fotochromatyczne, system e-call, oświetlenie LEDowe i dach panoramiczny. Elektrycznie otwierany, uchylany z elektrycznie sterowaną roletą. Tak wygląda otwarty dach z zewnątrz. Wszystko do siebie pasuje. No może poza tą żarówką od kierunkowskazu. Zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Jeden 1.6 turbo, 180 koni, do tego silnik elektryczny, znaczy tu mamy falownik, silnik jest pod spodem. W sumie 239 koni, 380 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 8,1 sekundy. Poziom oleju, wlew oleju pod osłoną, płyn do spryskiwaczy, płyn hamulcowy tu i płyn chłodniczy razy 2. W zasadzie razy 3, bo jeden jest do układu hybrydowego, jeden jest, a dwa są do silnika spalinowego. Wyciszenie pod maską jest. Na dzisiaj tyle. Dziękuję. Do następnego. Trzymajcie się.